Chciałem ten filmik wypuścić przed PlayStation Showcase, bo było oczywiste, że Ruin nie pojawi się na tym evencie i miałem rację. Ale na całe szczęście nie wyrobiłem się na czas. 2023 to jest rok FNAFa. Scott zrobił kiedyś 4 FNAFy w ciągu jednego roku, ale żaden rok nie miał 4 gier, bo 2014 miał 2, 2015 miał 2, 2019 miał 2, plus DLC, plus małą gierkę Freddy's Space 2. Co ma rok 2023? Film FNAF. Omawialiśmy sobie trailer w zeszłym tygodniu. Niesamowite, jak daleko zaszliśmy, że Freddy Fazbear w końcu stał się prawdziwy. Film trafi do kin już w październiku. Mamy też Security Breach Ruin. Zaczęło się od Security Breach TV i zaraz potem, 2 dni po premierze filmu FNAF, dostaliśmy trailer Ruin. Gra wychodzi już za 2 miesiące, w lipcu. Szykujcie się na gaming. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na PlayStation Showcase dostaliśmy jeszcze jeden trailer. Trailer do Help Wanted. Help Wanted 2. Zacznijmy od tego, o czym jest mniej do opowiedzenia. Steelwool zapowiedział Help Wanted 2. Ten trailer pojawił się zupełnie znikąd. Oglądamy sobie PlayStation Showcase, gry takie same jak zawsze, 40 innych strzelanek i nagle znikąd pojawia się Sister Location. Jak coś takiego skomentować. Co to jest? Remake gry? Totalny szok. No i na końcu widzimy tytuł gry. Help Wanted 2. Jakby już bardziej spodziewałem się DLC do Help Wanted z poziomami Sister Location, ale nie. To jest cała wielka gra. Nowy Help Wanted. Ciężko jest to w ogóle skomentować na poważnie, bo co się tutaj dzieje. Pojawiło się znikąd. Wygląda na to, że gra będzie się kręciła tym razem dookoła Sister Location. Przynajmniej wskazuje na to trailer, a Sister Location ma masę niewykorzystanego potencjału, niewykorzystanych miejsc, poziomów. Pewnie główne lobby całej gry będzie teraz znajdowało się w Circus Babies, a nie we Freddy's. Pierwsza gra wyciągnęła wszystko, co pierwsze 4 FNAFy miały do zaoferowania, ale ledwo ruszyła cokolwiek dalej. FFPS tam w ogóle nie istnieje. Help Wanted 2 może zrobić segment z konserwacji funtime animatroników, może zrobić segment salvage, wykorzystać pozostałe poziomy Sister Location, bo wcześniej to mieliśmy tylko funtime Foxiego. Mieliśmy funtime w lokacji FNAF 4. A po tej grze to z wielu rzeczy bym się nie zdziwił. Może chcą zrobić Ultimate Custom Night w jakiejkolwiek formie, jakiej im się uda. Droga wolna. Może będą chcieli zrobić coś związanego ze Special Delivery i uratują tę grę przy użyciu VR-a. To byłoby strasznie zabawne. Najbardziej spodziewam się różnych oryginalnych minigierek autorstwa Steelwool dookoła gry Sister Location. Wystarczy wymyślić jakieś nowe urządzenia. Może przeprowadzić konserwację Scoopera. Można zrobić segment, w którym guzik do rażenia prądem będzie miał jakiekolwiek znaczenie tym razem. Bo może Scott miał więcej pomysłów na Sister Location, których nie dał rady wykonać w Click Team. Jeżeli tak jest, to może teraz to wszystko przekazać Steelwool, żeby to wykorzystali. A jak myślicie, Security Breach się pojawi? Ludzie już znaleźli na trailerze urządzenie, które też pojawia się w trailerze Ruin. Security Breach ma duży potencjał do tego, żeby Steelwool z niego skorzystał, bo mają w końcu gotowe modele. Mogą zrobić przeróżne minigierki w Pizzaplexie. Możemy zobaczyć Glamrock Freddy'ego w VR. Potencjał jest tutaj ogromny, a ja tutaj tylko parę rzeczy tak bardzo ogólnie wymieniłem. Help Wanted zapowiedzieli na PSVR 2. Na pewno gra też trafi normalnie na PC. Martwię się teraz, czy mój PSVR 1 będzie w stanie tę grę odpalić, bo chyba nie. Dopiero teraz poznałem ten chaos z tym VR 1, VR 2, że potem nawet w zwykłego Help Wanted nie da się zagrać na tym nowym headsetie. Jeśli się nie da, to nie wiem co zrobię. Może zagram w flat mode, ale hype tak czy tak jest wielki. Zupełnie znikąd się ta gra tutaj pojawiła. Ma wyjść jeszcze pod koniec roku. Ruin w lipcu, film w październiku, a Help Wanted 2 prawdopodobnie gdzieś listopad-grudzień. Aż dziwne, bo Steelwool totalnie się wyłożył na Security Breach, a teraz nagle robią 2 gry na raz. 3 gry, bo właśnie wypuścili Hello Neighbor VR. Ale nie wiem, czy jest jakiś wielki powód do zmartwień. Po premierze Security Breach dużo się zmieniło. Zespół się powiększył, na pewno starają się też zwalczać błędy, które doprowadziły do Security Breach. Jesteśmy w okresie, który jest wielkim testem dla Steelwool. Czy poprawią się? Czy można im w końcu zaufać? To, co do tej pory wiemy, wygląda w miarę obiecująco, zwłaszcza w temacie Ruin, ale wszystko się może wydarzyć. Kolej teraz omówić sobie tą drugą grę, darmowe DLC do Security Breach o nazwie Ruin. I cała promocja zaczęła się od strony Security Breach TV. Wcześniej mieliśmy tutaj całe to biurko z wielkim monitorem, a teraz mamy pudełko, które kryje w sobie komputer. Jeśli siedzicie głęboko w fandomie, to pewnie już je widzieliście w marcu, bo przez pomyłkę zmiana została opublikowana za wcześnie i nic w internecie nie ginie, zdobyliśmy zdjęcia. Nowa wersja wiele się nie różni od starej. Światło jest minimalnie inne, ale przedmiot jest ten sam. Komputer w walizce, kolorystyka Glamrock Freddy'ego. Najwyraźniej będziemy z niego korzystać w DLC Ruin. Czy widzieliście mój filmik na temat GGY? Obecnie uważa się, że Pacjent 46, ten zły haker, który zabił terapeutki, to Grzegorz. Mroczna strona Grzegorza, będę ją nazwał GGY. Najpewniej znajdował się wtedy pod kontrolą Glitch Trapa, z czego później się uwolnił. Teorie głoszą więc, że GGY hakował pizzerię tym oto komputerkiem. No i liczę, że zostanie to omówione w DLC. Bo już dawno powinniśmy byli to wiedzieć. Liczę, że dużo zostanie omówione w DLC.
Gra miała poruszyć te wszystkie wątki, a książki miały po prostu podać nam więcej kontekstu. I niestety gra została pocięta, dostaliśmy tylko ten kontekst w książkach, nic więcej, dlatego jest chaos. DLC ma ogromną szansę, żeby to po prostu naprawić. No i parę dni później dostaliśmy trailer do gry. DLC będzie się działo w zniszczonym, zrujnowanym Pizzaplexie, co było jasne chyba od początku, ruina. Pizzaplex został zamknięty i dużo czasu minęło, bo widzimy ściany zapisane przeróżnymi graffiti. Dużo osób tutaj weszło po Security Breach i wciąż wygląda na to, że DLC dzieje się po zakończeniu z Tonem. Ogień był, ale nie spalił doszczętnie restauracji. Podziemna część się zawaliła, więc Pizzaplex się zawalił. I co jest teraz ważne, Gregory potrzebuje naszej pomocy. Prosi o pomoc konkretnie Cassie. Kim Cassie jest w ogóle? Koleżanką z klasy, może siostrą Grzesia, może hakerką i koleżanką GY. Wiemy tyle, że odpowiedziała na wezwanie i weszła do zrujnowanego Pizzaplexa. Lokacje są w kawałkach, animatroniki są bardzo zniszczone. No i zespół postarał się z tymi nowymi designami. Roxy wygląda świetnie. Monty stał się już prawie całkowicie endoszkieletem. Niewiele z niego zostało. Daycare Attendant wydaje się być jednocześnie w trybie słońca i księżyca. Ludzie nazywają go teraz Eclipse, czyli zaćmienie. Zauważcie, że robot ma w sobie lampy i to chyba one są sekretem, który wyjawia, jak on się od tak zmienia pomiędzy formami. Sekretem jest światło, które wywołuje albo jeden, albo drugi efekt. Robot musi jeszcze mieć gdzieś ukrytą czapkę, no ale poza tym sekret wyjaśniony. Mam nadzieję, że znacznie więcej sekretów poruszy tę gra. Na koniec trailera jest zupełnie nowa, nieznana nam postać. Wygląda na królika, więc oczywistą odpowiedzią byłby Glamrock Bonnie. Efekt glitcha i całe te ślady na głowie sugerują jednak coś cybernetycznego. Glitch Trap. Może Glitch Trap kontrolujący Glamrock Bonniego. Co jak co, jest to nowa postać, nad którą będziemy się teraz zastanawiali, więc szykujcie fanarty. Fandomowi też bardzo podoba się interfejs kamer, który widzimy na trailerze. Było spore narzekanie na kamery w podstawowej grze i wygląda na to, że Steelwool przyjął konstruktywną krytykę. Interfejs wygląda teraz bardziej przystępnie do oka, mamy fajną czarno-białą kolorystykę, a także mapka pokazuje nam, w którą stronę jest kamera w ogóle skierowana tym razem. W końcu zaczniemy z tych kamer korzystać. Mam szczerą nadzieję, że nowy gameplay pod Ruin będzie ich wymagał, ale będzie to przyjemna mechanika do używania, do zrozumienia, co się w ogóle na tych kamerach dzieje. A skoro o tym mowa, to jak myślicie, czy Steelwool zaktualizuje podstawową część gry, żeby na przykład poprawić ten interfejs? Nie chcę wam budować jakichś oczekiwań, więc pamiętajcie, że Steelwool nic takiego nie obiecywał, nie musi nic takiego zrobić. Ale może, fajnie by było, gdyby zrobił. Przynajmniej parę takich drobnych quality of life aktualizacji, żeby wygodnie się grało w podstawkę. Rzeczywiście, co jest najważniejsze w tym trailerze? Data premiery. DLC Ruin wychodzi za 2 miesiące w lipcu. Jesteśmy bardzo blisko premiery. Steelwool przez długi rok nie dawało znak życia i nie dziwi im się. Podeszli do tego DLC bardzo ostrożnie. Jak już mówiłem, wypuszczenie tej gry jest wielkim testem dla Steelwool. Czy nauczą się ze swoich błędów, czy nie powtórzą Security Breacha? Lipcowa premiera brzmi bardzo obiecująco, bo mogli przeznaczyć na tą grę więcej czasu. Obiecywali premierę na 2023. Mogą ją wypuścić w grudniu. Ale zrezygnowali z tego dodatkowego czasu. Już grę ukończyli, są pewni siebie. Martwiłbym się, gdyby gra wychodziła na grudzień, bo to by sugerowało, że nie wyrabiają się z czasem, a chcą dotrzymać obietnicy. Nie robią nic takiego. Zapowiedzieli grę na lipiec. Do tej pory przeleciałem przez trailer tak dosyć ogólnie, więc spójrzmy teraz trochę głębiej. Po pierwsze, sus Grzegorz. Jest bardzo podejrzane, że Grzegorz jest uwięziony w Pizzaplexie i prosi nas o pomoc. On przecież uciekł z Pizzaplexa, jak widzimy na zakończeniu. Niektórzy uważają, że nie udało mu się uciec i wciąż jest uwięziony w podziemnym Freddy Fazbear's Pizza Place, ale zauważcie, że dużo czasu minęło od Security Breach. Ludzie muszą jeść, umarłby od tego czasu z głodu. Zanim ktoś powie roboty muszą ładować swoje baterie. Nie ma tak łatwo. Zakładam, że odszedł i zakładam, że wrócił. Możliwe też, że w ogóle go w Pizzaplexie nie ma i ktoś podszywa się pod Grzesia, żeby zwabić tutaj Cassie. Obie te możliwości brzmią realistycznie. Już na pierwszym teaserze prośby Grzegorza o pomoc brzmiały podejrzanie. A teraz, ze wszystkimi teoriami GGY, to jest jeszcze trudniej mu zaufać. No i jego słowa na trailerze zupełnie nie brzmią jak on. Widzieliśmy trochę charakteru Grzesia w Security Breach i raczej nie jest osobą, która by powiedziała: pomóż mi, boję się, jest ciemno. Udaje tutaj ktoś ofiarę, nie wierzę w jego słowa w ogóle. To pułapka, w którą Cassie wleci w tej grze. A idąc z tym tematem jest jeszcze Mimik. Czy wiecie, czym jest Mimik? Tak bez spoilerów, Mimik to jest postać wyjawiona w książkach, która ma ogromną rolę w Security Breach. Wyraźnie widać, że Mimik był tutaj od samego początku, bo dużo informacji z gry bezpośrednio wiąże się z wyjaśnieniami z książki. To nie jest jakiś retcon, ani nic takiego. On tutaj był. Niestety, tak samo jak to było z GGY, ten wątek zupełnie nie został pokazany w grze. Powinien zostać poruszony w DLC. Zastanawiam się nad tym, czy w ogóle robić filmik o Mimik. I myślałem, że wyboru nie mam, bo trzeba to omówić. Jesteśmy do tyłu z materiałem. Ale na całe szczęście DLC Ruin wychodzi w lipcu. Steelwool ma szansę wyjaśnić ten wątek normalnie, naturalnie w grze. A 2 miesiące jestem w stanie poczekać. Jeśli mi się uda, to w lipcu zrobię po prostu normalny film na temat Mimika. A jeżeli mi się nie uda, to tak czy tak go zrobię. Omówię bazując na informacjach z książek. Na teraz mogę powiedzieć tyle. Mimik, jak sama nazwa wskazuje, naśladuje ruchy, które zobaczył. No i mówię o tym teraz, ponieważ teoria głosi, że ktoś podszywa się pod Grzegorza. Jeśli ktoś to robi, to powinien to być właśnie Mimik. Mimikuje Grzegorza.
Następna teoria. Czy zauważyliście, że w trailerze ani razu nie zostaliśmy zaatakowani przez Chica? Widzimy, że Cassie ukrywa się przed Roxy i chyba nawet zostaje przez nią złapana. Widzimy też jumpscare Montiego. Eclipse wygląda agresywnie. A w tym wszystkim nie ma żadnej interakcji między Cassie a Chiką. Przechodzi gdzieś koło nas, nie widzi nas, podejrzane. I uważam, że umyślnie te interakcje nie zostały pokazane na trailerze, ponieważ Chica nie będzie wobec nas wroga. Takie teorie istniały od samego początku i ludzie robili fanarty, gdzie dziewczynka szła za rękę razem z Chiką. Mieliśmy w końcu Chica Chowder, mieliśmy też Chica na pierwszym teaserze, ale wydaje mi się, że ten trailer właśnie w tym kierunku nas prowadzi. Chica nie jest tak naprawdę przedstawiona tutaj jako przeciwnik, coś ukrywają. Może Chica jest uszkodzona i przestała być agresywna? Może Cassie uda się ją zhakować, żeby nam zaczęła pomagać? Może Gregory zginął i nawiedza Chica, nie wiem. Teraz to już szaleję z tym pomysłem, ale jest to według mnie warte uwagi. Wspomnijmy sobie jeszcze o Vanessie. Widzieliście, jak Cassie zakłada maskę Vani w trailerze? Widzi w niej jakieś dziwne, fioletowe, cybernetyczne chmury. Ciekawie by było, jakby ta maska była jej potrzebna, ale jednocześnie była niebezpieczna, bo Glitchtrap próbuje ją przez tą maskę zaatakować. Ale w temacie Vani teorie są takie, że może Afton Ending nie jest poprawnym zakończeniem Security Breach, a Disassemble Vani. Argumenty są różne, na przykład zniszczony Freddy na trailerze. Freddy został zniszczony w endingu Disassemble Vani. No i Cassie ma maskę Vani, co znowu kojarzy się z tym zakończeniem. Vani zginęła i jej sprzęt leży na ziemi. Miałby coś takiego sens, ale nie przekonuje mnie za bardzo. Nie wyjaśnia to ruiny, do której Plitzapek został doprowadzony. Wydarzyło się znacznie więcej niż po prostu włączenie robotów. No i bardzo wątpię, że Steel zabiło Vani. Uważam, że chcą pokazać w ruinie rzeczy, których nie udało im się pokazać w podstawce, tak jak GGY, Mimic, a także Vani, bo Vani zupełnie tutaj nie było. Afton Ending ma ogromny potencjał, żeby tę postać wykorzystać, żeby dać jej po raz pierwszy jakieś znaczenie. Nie po to budowali ją przez cały Help Wanted i Special Delivery, żeby nagle o niej zapomnieć. Vanessa powróci. Tak więc cóż, rok FNAF-a. Gadaliśmy o tym, że w końcu, w 2023 roku Fazbear's Fright staje się prawdziwe. No a rok FNAF to będzie jeden z największych roków w dziejach serii. Jeszcze tylko Fisno musi zapowiedzieć FNAF Plusa na ten rok i wtedy to już mielibyśmy tak wypakowane, że dosłownie premiera za premierą. Dobrze to wygląda, niech gotują dalej. Moglibyśmy w tym okresie w ogóle mieć wirtualną pizzerię Freddy's gdzieś w Ameryce, ale niestety to zostało zapowiedziane, a potem się posypało i znikło. To już chwilę temu było. Ale nie można mieć za dobrze. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Powiedzcie, której z tych premier najbardziej oczekujecie. Pewnie filmu. Zgaduję, że filmu. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to obejrzyjcie właśnie film na temat trailera filmu FNAF. Albo nie oglądajcie, bo mi monetyzację zdjęli na tym filmie. Nabierzcie inne filmy, żebym miał na chleb. Poza tym, ostatnio zrobiłem bardzo ciekawą, wielką teorię na temat FNAF 4. Zapraszam do obejrzenia tutaj. Zmienia wszystko, brzmi dobrze. Mnie osobiście bardzo przekonuje taki obrót spraw z czwartą grą.